Dzień dobry moi drodzy, witajcie po długiej przerwie. Nadrabiamy zaległości, przepraszamy Was za te długie tygodnie milczenia, ale wracamy do Was z materiałami. Ja odrabiam się też z tematów zaległych. No i nadszedł w końcu czas na to, żeby Wam poopowiadać o moim nowym rowerze. Orbei Orce z 2024 roku. Rok modelowy, to jest istotne, bo w tym roku nastąpiła zmiana konstrukcyjna w tym rowerze. O czym już pewnie dobrze wiecie, ale ja to pokrótce jeszcze opowiem. Co dzisiaj? 3 tematy. Po pierwsze, dlaczego wybrałem ten rower i spośród czego wybierałem, bo to być może dla niektórych okaże się dosyć istotne. Drugi temat, konfiguracja tego roweru, tak jak go zamówiłem i tak jak obecnie go użytkuję. No i trzeci temat, czyli oczywiście rozwiązanie konkursu, który ogłosiliśmy w pierwszych odcinkach o tym rowerze, a który nadal nie został rozwiązany. To wszystko dzisiaj. Zapraszam serdecznie. Także moi drodzy, lecimy z tematem. Pierwsza sprawa to selekcja, spośród czego wybierałem. Oczywiście pierwsza myśl była taka, żeby poszukać roweru z marki, którą już znam, którą mam. Także wybór padł na Merida Sculpture, już nie Endurance, tylko tą zwykłą, górską. Natomiast okazało się, że ten model, którym ja byłem zainteresowany, to malowanie, którym byłem zainteresowany, bodaj o oznaczeniu 8000. No niestety nie była dostępna w ogóle w Polsce, zresztą w ogóle nie było dostępnego tego roweru w żadnej konfiguracji wówczas, gdy szukałem, także musiałem odpuścić ten model. Kolejną znaną mi marką, na rowerach, której też jeżdżę, no to Rondo, więc moja uwaga skupiła się na Rondo Hercie. Niestety ten rower po pierwsze, no nie do końca mi pasował w tym sensie, że no to jest jednak rower bardziej aero, szukałem czegoś innego. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, ten rower też nie był dostępny. W tym sensie znowu, że bardzo podobały mi się te zapowiedzi malowań na nowy sezon, ale rower po prostu zwyczajnie nie był dostępny, więc też musiałem go odpuścić. Niezwykle mi się spodobał również Ridley Falcon, który niestety nie pasował mi geometrią i choć można go było zamówić, skonfigurować malowanie, też tam producent daje dosyć dużo możliwości, no to niestety geometria była zbyt agresywna, kompletnie nie byłbym w stanie na tym rowerze jeździć. No i też jakby filozofia tego roweru, czyli takiego roweru semi-aero, też nie do końca mi odpowiadała. No i w grze tak naprawdę został jeszcze tylko rower, który zrobił na mnie mega wrażenie. Jak go tylko zobaczyłem na ubiegłorocznym Tour de France, to się zakochałem w nim absolutnie, czyli Factor O2 VAM. No niestety cena tego roweru trochę mnie zabiła i z uwagi na to musiałem szukać czegoś innego. No i tak padło na Orbea. Pamiętam, jak zadzwonił do mnie Przemo ze sklepu Ekolarski i mówi: słuchaj, jadę właśnie na testy nowej Orki, dam Ci znać, jak ten rower wypada. No i zadzwonił z mega bananem, uśmiechnięty, zadowolony, mówi: słuchaj stary, to jest rower, którego szukasz, jest mega fajnie skonfigurowany, jest bardzo responsywny, no te cechy, które po prostu w rowerze górskim, czy w rowerze do jazdy w górach, rowerze racingowym są bardzo pożądane. No i tak w zasadzie w ciemno zgodziłem się, skonfigurowałem ten rower w My Own, no i o tej konfiguracji zaraz Wam opowiem. Ale jeszcze zanim to nastąpi, to kilka słów odnośnie tych technikaliów, bo to one są też dosyć istotne. Podstawowy parametr, który ja brałem pod uwagę, no to ten współczynnik stack do reach. On oczywiście nie jest wyznacznikiem, albo nie zawsze jest wyznacznikiem, natomiast daje pewien ogląd i pewne rozeznanie, jak rower może się zachowywać. Te wszystkie modele, o których Wam wspomniałem wcześniej, które brałem pod uwagę, były bardzo agresywne, czyli ten współczynnik stack do reach był w okolicach 1,35, 1,36, 1,38. No i dwa rowery, które zostały, czyli Factor i Orbea, mają ten współczynnik bliżej 1,4, czyli powinny być bardziej komfortowe i faktycznie po konsultacjach z Chrisem stwierdziliśmy, że to
ten kierunek jakby będzie dla mnie właściwy. I to w zasadzie przesądziło, że zdecydowałem się na Orbea. Wybór roweru też zbiegł się z taką informacją, że Orbea od nowego sezonu będzie w Pro Tourze. Jak wiecie, grupa Lotto Destiny jeździ na rowerach Orbei, więc no, taki dodatkowy smaczek, który też no może nie przesądził, ale był takim fajnym jakby dodatkiem, że no, będę miał rower, na którym ścigają się kolarze World Tourowi. Dodatkowo oczywiście jest to produkt europejski i to było też dla mnie istotne, bo jest bardzo wiele fajnych rowerów, które są robione, no wiadomo, na Tajwanie, w Chinach, te ramy w różnych miejscach, tak naprawdę w różnych fabrykach są robione. Dla mnie mega atutem jest to, że jest to rower zrobiony w Europie, tutaj kontrolowany, tutaj malowany, tutaj składany i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może jakiś taki lokalny patriotyzm, ale no, było to dla mnie ważne, czy jest to dla mnie ważne w ogóle nie tylko w przypadku rowerów, ale także w przypadku wyboru innych elementów, jakichś gadżetów, etc., etc. Więc produkt europejski w Hiszpanii, z kraju Basków, dla mnie był to też dodatkowy po prostu argument do tego, żeby wybrać właśnie ten rower. Rama oczywiście jest wykonana z włókna węglowego w technologii OMX. Jak wiecie, Orbea ma dwa standardy wykonania ram. To jest ten wyższy standard, czyli z użyciem mniejszej ilości żywicy. Rama jest lżejsza, sztywniejsza, zachowuje bardziej taki racingowy charakter. W rozmiarze 51 ten rower idealnie na mnie leży. Konfiguracja fabryczna, czy rower, który zamówiłem, można było w zasadzie skonfigurować większość komponentów, począwszy od offsetu sztycy, przez oczywiście kolor, malowanie, koła, kierownicę itd., itd. Ja z takich pragmatycznych względów zdecydowałem się na zamówienie tego roweru z grupą 105 Di2, czyli chyba najniższą grupą w MyO, którą można było ten rower zamówić. I zrobiłem to celowo, dlatego że miałem grupę z poprzedniego roweru. Miałem grupę Ultegrę 12-rzędową, jak wiecie, którą wsadzaliśmy do poprzedniego roweru. No więc ja tę grupę postanowiłem wykorzystać i tutaj też ukłony dla Przema, który mi to wszystko fajnie poprzekładał i skonfigurował. Działa bez zarzutu, tutaj nie ma żadnych tajemnic. W zamówieniu rower konfigurowałem z kołami Okło karbonowymi o stożku 35 mm. No, chciałem, żeby ten rower miał taki górski charakter. Natomiast w wyniku pomyłki okazało się, że przyszedł ten rower na kołach o stożku 45 mm. I słuchajcie, okazało się, że tak naprawdę jest to taki złoty środek i strzał w dziesiątkę dla mnie, bo koła pozwalają naprawdę swobodnie jeździć w górach, ale też pomagają mi na tych płaskich trasach wokół komina i to jest rzecz, którą w wyniku pomyłki co prawda, ale bardzo sobie chwalę. Pojawiły się pytania odnośnie kolorystyki tego roweru, więc już śpieszę z wyjaśnieniami. Jest to kolor Infinity Green w wykończeniu błyszczącym z pełnym kryciem. Można ten kolor również zamówić w takiej wersji, gdzie lekko prześwitują włókna karbonu. Podobno to malowanie jest też około 100 gram lżejsze. Nie wiem, nie sprawdzałem. Ten rower konfigurowałem pod siebie. Jest fajne nawiązanie, że jest to zielony. Lubię zielone rowery. Do tego mamy napis w kolorze Metallic Cooper, czyli po prostu miedziany. W przypadku Orbei można zamówić jeszcze tak naprawdę trzeci kolor, to znaczy wszystkie te wykończenia pod tytułem logo, pod tytułem tutaj na widelcu taki strukturalny dekor. Jego też można skonfigurować w kolorze. Ja tutaj poszedłem w minimalizm, wybrałem po prostu szary, tak aby jak najmniej rzucał się w oczy. Fajny gadżet, no to oczywiście możliwość skonfigurowania czy spersonalizowania napisu na ramię. Ja oczywiście użyłem nazwy naszego kanału. W rowerze wymieniłem oczywiście siodło. Jeżdżę na siodle Pro, model Stilt o szerokości 142 mm bodaj. To siodło mega mi przypasowało już w zasadzie wiele lat temu i cały czas się go trzymam, nadal jest wygodne. Wymieniłem także kierownicę. Kierownicę wrzuciłem tutaj Isztona, model EC70 Aero. Kierownica, która po prostu, którą miałem z Rondo Ruta. Do gravela niekoniecznie ta kiera mi pasowała, a w szosie sprawdza się świetnie.
Chciałbym Wam jeszcze słówko tylko powiedzieć odnośnie kół Okło. To jest nowy produkt na rynku. Stożek 45 mm, obręcz wykorzystuje tak zwany mini hook, czyli taki lekki, niewielki haczyk, który powoduje, że można zamówić czy zamontować tutaj znacznie większą ilość opon i trochę taki ukłon w stronę klasyki. To znaczy wiemy, że dużo tych nowoczesnych kół powstaje w technologii hookless. Wielu producentów gdzieś tam stara się do tego dopasować, natomiast Okło tutaj poszło w stronę takiej uniwersalności. Ten mini haczyk pozwala dobrze zaczepić oponę o obręcz. Dodatkowo dla takich osób jak ja, jeżdżących nie na mleku, tylko na dętkach, no to jest to też dodatkowy argument, żeby ta opona no po prostu zachowywała się bezpiecznie na obręczy, nie istniała możliwość po prostu zrzucenia tej opony. Fajną rzeczą jest to, że te koła są mega lekkie, naprawdę. Przy stożku 45 mm i wewnętrznej szerokości obręczy 21 mm, czyli bardzo szeroko jak na szosę. Jest to koło, które waży, komplet oczywiście, waży niecałe 1400 gram, 1360, o ile dobrze pamiętam. Koło jest skonfigurowane w oparciu o piastę Zipa i szprychy Sapim CX Ray, czyli szprychy aerodynamiczne znanej marki, solidne. Koła są mega sztywne. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy Wam pokazali jakiś test tych kół. Jeżeli tak, to być może pokusimy się po prostu tutaj o jakieś dodatkowe informacje jeszcze na temat tego produktu. No i moi drodzy, ostatnia sprawa, która została nam do rozwiązania, no to oczywiście konkurs. Nie przedłużając, 7415, tyle waży moja Orbea w rozmiarze 51 w pełnym rynsztunku, czyli z pedałami, z koszykami na bidon, z uchwytem pod licznik. Ogólnie rower gotowy do jazdy. Nie jest to może najmniej, ale mam bardzo szeroką kasetę, mam dętki, dosyć ciężkie opony, które nadają się pod tubeless, a ja jeżdżę na dętkach. Ja jestem zadowolony z tej wagi. Mam tutaj też jeszcze możliwość oczywiście odchudzenia tego setupu, ale na razie nie jest to w ogóle konieczne. Jeżeli chodzi o osoby, które trafiły najbliżej z wagą, przypominam 7415, no to w pierwszym komentarzu pod tym filmem oznaczymy te osoby tak, abyście dostali powiadomienia na Wasze adresy mailowe i prośba o kontakt w celu wysłania Wam voucherów na serwis do sklepu Ekolarski. Za dzisiaj piękne dzięki, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrypcjach i widzimy się na trasach. Na razie, pa pa!